zanim przejdę do omówienia tych konkretnych dwóch dzieł, chciałabym powiedzieć trochę na temat właśnie tego kontekstu powojennej kinematografii, bo po pierwsze znajdujemy się wówczas w kompletnie jakby nowym, innym modelu funkcjonowania kinematografii w stosunku do tego, co działo się przed II wojną światową. Po drugie, ten początkowy właśnie okres tworzenia kinematografii w latach tuż powojennych w dużym stopniu miał wpływ na i pracę nad filmami Zakazane piosenki, Ostatni etap, a także na ich recepcję później i ich takie losy już pokolaudacyjne, zwłaszcza to dotyczy Zakazanych piosenek. Dla zainteresowanych tą tematyką, tym okresem tuż powojennym polecam książkę Aliny Madej Kino, władza, publiczność, która jest w zasadzie jedynym opracowaniem tego okresu, tych kilku lat tuż powojennych polskiej kinematografii. Właśnie nie tylko, znaczy z jednej strony zawiera szkice dotyczące poszczególnych kilku filmów, a z drugiej strony pokazuje właśnie kształtowanie się tej nowej instytucji. Ja przypomnę, że kinematografia okresu międzywojennego była kinematografią w całości w rękach prywatnych i państwo w niewielkim stopniu wspierało produkcję filmową czy dystrybucję filmową. Były okresy, kiedy zdarzały się ulgi dawane właścicielom kin, którzy wprowadzali do swojego repertuaru więcej filmów polskich. Inna rzecz, że niekoniecznie trzeba było do tego zachęcać, dlatego że masowa publiczność bardzo lubiła polskie kino, niezależnie od tego, jak bardzo krytyka narzekałaby na jego jakość. Ale niemniej istniały takie mechanizmy, one były jednak bardzo słabe i jest to prawdopodobnie jedna z głównych przyczyn tego, że ta polska kinematografia jako i instytucjonalnie była bardzo słaba, znaczy w pewnym sensie nie istniała, prawda, jako jedna instytucja. I prawdopodobnie też wpłynęło to na dość niską jakość artystyczną. Tam, gdzie prawda, istniały kinematografie państwowe, potężne przedsiębiorstwa, takie jak UFA na przykład niemiecka, dużo łatwiej było no z jednej strony oczywiście sterować tą produkcją filmową w perspektywie jakby potrzeb państwa, ale z drugiej strony też łożyć na produkcje nie wiem, bardziej ambitne, eksperymentalne, jakoś tam poszukujące. I jednym z postulatów artystycznej lewicy dwudziestolecia, skupionej wokół Startu, tak się nazywało to stowarzyszenie artystów, inteligencji twórczej, publicystów, to byli ludzie o jakby różnym bardzo przygotowaniu. Byli trochę filmowcami, ale też nie zrealizowali przed wojną wielu filmów. Więc jakby w tym kręgu Startu zrodziła się właśnie taka idea w ramach tego, co oni nazywali walką o film artystyczny, idea reformy kinematografii. Idea ta nie została w żaden sposób zrealizowana w dwudziestoleciu, a sami ci artyści, tacy jak Jerzy Zarzycki, Eugeniusz Cękalski, czy Wanda Jakubowska, czy Aleksander Ford, nie zrealizowali w ogóle filmów, albo zrealizowali ich tylko kilka. Większość z nich, na dodatek z tych, które nawet powstały, nie przetrwała. Na przykład debiut Wandy Jakubowskiej, autorki Ostatniego etapu, to była ekranizacja Nad Niemnem, który został ukończony tuż przed II wojną światową, zaginął, więc nie wiemy, jaki to był film i na ile spełniałby te postulaty związane z tworzeniem kina artystycznego. Tak się składa jednak, że duża część członków przedwojennego Startu to byli ci ludzie, którzy tworzyli czołówkę filmową, czyli taką jednostkę filmową działającą przy I Armii Wojska Polskiego, wcześniej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki. I to oni z kamerami wkroczyli do Polski od wschodu. Nie zrealizowali zbyt wielu filmów i prawdę mówiąc znowuż jakby tutaj ta produkcja czołówki była z wielu powodów i niewielka i mało, by tak rzec, chwalebna.
Z jednej strony czołówka była bardzo słabo wyposażona technicznie. Rosjanie, jeżeli mieli kogoś wyposażać, to woleli wyposażać swoje jednostki filmowe. Z drugiej strony bardzo silnie ingerowali w wymowę dzieł. Tutaj takim najbardziej może spektakularnym przykładem jest wielki jakby taki spór o to, jaki kształt powinien przybrać film dotyczący bitwy pod Leniną. Dzisiaj przyjmuje się właściwie, że takim jedynym filmem, który rzeczywiście ma walor dokumentu i nie ugrzązł jakby w tych właśnie rozmaitych prewencyjnych, cenzorskich zapędach oficjeli Armii Polskiej i Armii Sowieckiej, był film Majdanek, cmentarzysko Europy, zrealizowany na terenie obozu koncentracyjnego w Majdanku przez Aleksandra Forda i Jerzego Bosaka zaraz po wyzwoleniu obozu, czyli w lipcu 1944 roku. W sensie instytucjonalnym czołówka zaczyna tracić znaczenie w 1945 roku. Wówczas to 13 listopada 1945 roku zostaje wydany dekret o upaństwowieniu kinematografii i utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Film Polski. Jego dyrektorem został właśnie Aleksander Ford, ciągle jeszcze żołnierz Armii Polskiej, podpułkownik. Wkrótce w cywilu będzie, prawda, kierował pracami właśnie przedsiębiorstwa Film Polski. Sam będzie realizował jeden z pierwszych filmów, też zresztą kontrowersyjny z wielu powodów, Ulicę Graniczną. Atelier i laboratorium powstało w Łodzi. No, w oczywisty sposób nie wchodziła w grę Warszawa jako miejsce instalacji tej nowej jakby infrastruktury kinematograficznej. Sprzęt niemal w całości pochodził z Szabru. Wszystko to, czego nie rozkradli Rosjanie w Berlinie, starali się, prawda, przejąć przedstawiciele później filmu polskiego. I jakby na tej podstawie w Łodzi właśnie powstało pierwsze atelier filmowe. Jednocześnie trwała też walka z właścicielami kin, które również postanowiono upaństwowić, mimo że było to niezgodne w istocie z ustawą o nacjonalizacji przemysłu, dlatego że ona zakładała, że znacjonalizowane zostaną te zakłady, które zatrudniają więcej niż 50 osób. Żadne ówczesne kino nie zatrudniało tylu pracowników. Oczywiście nie były kina w żaden sposób porównywalne do współczesnych, być może multipleksy zatrudniają dużo więcej, ale te kina, prawda, międzywojenne, te, które właśnie przetrwały wojnę i mogłyby tworzyć sieć kin powojenną, nie miały tak dużej liczby pracowników, ale mimo starań właścicieli kin, którzy nawet powołali jakby na nowo do życia bardzo prężne przed wojną Polskie Zrzeszenie Teatrów Świetlnych, bo tak się nazywali, mimo swoich prób i właśnie powoływania się na ten dekret nacjonalizacyjny, nie udało im się obronić swojej własności. To był jakby bardzo taki zdecydowany krok państwa w stronę tego, żeby wszystko, co związane jest z produkcją, dystrybucją i pokazywaniem filmów, leżało w gestii państwa i należało do państwa. To było nie do końca zresztą zgodne z tymi pomysłami, które mieli właśnie dawni startowcy. Oni bardziej się skłaniali ku temu, żeby kinematografia działała za pośrednictwem spółdzielni filmowych. I w pewnym sensie jakąś wielką zwolenniczką właśnie tego rozwiązania była m.in. Wanda Jakubowska i ona też przyczyniła się do tego, że w obrębie instytucjonalnym już później kinematografii polskiej tak dużą rolę odgrywały zespoły filmowe w późniejszym okresie. Prawda? To znaczy, że filmy były właśnie tworzone w zespołach filmowych, te zespoły filmowe obejmowały przedstawicieli różnych specjalności, reżyserów, scenarzystów, operatorów i co ważne, miały też kierownika literackiego. To było bardzo jakby takie mocne założenie, prawda, że po pierwsze film się właśnie tworzy wspólnie, właśnie w jakiejś takiej pracy, również na poziomie koncepcji, pracy zespołowej, zbiorowej i że powinien to film powstawać w takim żywym kontakcie z innymi dziedzinami kultury i sztuki, przede wszystkim z literatury. Warto o tym pamiętać, bo to jest taka idea, która dzisiaj, prawda, jakoś próbuje być reanimowana przez takie stowarzyszenie Restart, prawda, które jakby próbuje wprowadzić nowego ducha do naszej dzisiejszej, współczesnej kinematografii.
Z jednej strony zatem można powiedzieć, że te nowe zmiany w kinematografii miały taki wymiar, nie wiem czy pozytywny, ale istotny dla tego, jak w kontekście chęci wpływania na kształt powstających dzieł, właśnie prawda, centralizacja, zespoły filmowe, od razu niemal po wojnie zaczyna się szkolnictwo filmowe, najpierw w postaci kursów, warsztatów, później w 1948 roku powstaje szkoła filmowa, prawda, w Łodzi, powstaje też piśmiennictwo, inaczej niż przed wojną, piśmiennictwo filmowe, które miałoby w sposób poważny traktować misję kina, a nie tylko informować, prawda, o życiu gwiazd i kolejnych premierach. Takim pierwszym tytułem jest film, który pojawia się na polskim rynku w 1946 roku, w sierpniu, i gdzie bardzo wyraźnie Jerzy Bosak pisze o tym w takim rodzaju artykułu wstępnego, że to misja wychowawcza stała się obowiązkiem uspołecznionej sztuki filmowej, prawda? Czyli film ma wychowywać i tutaj na przykład takie pismo jak Film ma oczywiście polskiemu kinu w tym pomagać. Z drugiej strony, o czym oczywiście nie należy zapominać, tak mocne scentralizowanie i upolitycznienie, upaństwowienie kinematografii wiązało się też rzecz jasna z możliwością wpływania przez władze różnego szczebla na charakter powstających dzieł. Nie możemy tutaj oczywiście też zapomnieć o tym, że od 1946 roku działa w Polsce Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, czyli urząd cenzorski, który będzie z mniejszym lub większym zacięciem pełnił swoją funkcję aż do roku 90. I cała produkcja filmu podlegała bardzo silnej kontroli na różnych jego etapach, prawda? Najpierw musiał zostać przyjęty do produkcji scenariusz, potem już po skończeniu filmu oceniano osobno efekt pracy filmowców. Co prawda nie wysyłano na plan filmowy komisarzy, którzy sprawdzali, czy rzeczywiście twórcy działają zgodnie ze scenariuszem, tak jak to było w Związku Radzieckim. Niemniej, prawda, ta kontrola nad powstającym dziełem była bardzo silna i o tym, w ogóle mówiąc o twórczości w okresie PRL musimy pamiętać, prawda, że istnieje właśnie urząd cenzorski, który jedne scenariusze dopuszcza, innych nie, w niektóre ingeruje bardzo mocno. O tym, że same filmy są kolaudowane, czyli za każdym razem oceniane pod kątem tego, czy powinny zostać dopuszczone do rozpowszechniania i istotnym czynnikiem oceny zawsze jest wymowa ideologiczna i właśnie spełnianie owej misji wychowawczej. No i oczywiście ta świadomość też wpływa na samych filmowców, to znaczy musimy pamiętać też, że istnienie cenzury wywołuje również powstanie autocenzury. I to też dobrze widać w historii rozmaitych filmów. O ile Andrzej Wajda na przykład próbował bodaj dwukrotnie realizować Przedwiośnie w okresie PRL, między innymi miał taki pomysł w 1967 roku, chciał w roli głównej obsadzić Daniela Olbrychskiego. O tyle nigdy mu nie przyszło do głowy, żeby jakkolwiek w ogóle napomknąć o pomyśle zrobienia filmu o Katyniu. Tak dobrze wiedział, które tematy na pewno nie przejdą, a w przypadku których być może przy jakichś koncesjach uda się coś powiedzieć. To oczywiście dotyczy tak samo wszystkich innych twórców, prawda, którzy nie czytając nawet ustawy cenzorskiej dobrze wiedzieli, które tematy i jakie kwestie niespecjalnie dobrze zostaną przyjęte przez władze. To, co jest charakterystyczne dla tego okresu tuż powojennego, to jest właśnie to, że powstaje ten nowy model kinematografii. On jest jeszcze dość ubogi technologicznie, co można zrozumieć w kraju zniszczonym przez wojnę, który na dodatek również przed wojną jakby nie dysponował przecież mocnymi właśnie takimi ośrodkami produkcji filmowej, a z okresu wojennego nie ocalało żadne studio filmowe, które istniało wcześniej. Także to wszystko trzeba było rzeczywiście budować od nowa. Stąd zresztą długo jeszcze pewna część produkcji filmowej i obróbki później fotochemicznej polskich filmów będzie się dokonywała na przykład w Barandowie czy w Berlinie. Tam na przykład kolorowano pierwszy film barwny polski, czyli Przygodę na Mariensztacie Buczkowskiego. Mamy ten nowy model kinematografii, mamy dość słabe zaplecze techniczne.
I mamy filmowców, którzy są filmowcami wychowanymi, przygotowanymi do pracy filmowej w poprzedniej epoce. To jest bardzo też istotne, prawda, że ten nowy model kinematografii zatrudnia przede wszystkim filmowców, którzy uczyli się tego kina w realiach przedwojennych. To też będzie miało pewien wpływ i na charakter tej produkcji, na jej recepcję, zarówno publiczności, jak i u krytyków.